Cześć, witajcie wszyscy, Arpak z tej strony. Dzisiaj zrobimy sobie paralizator. Zaraz Wam pokażę wszystko, jak go zrobić i co będziemy potrzebowali. Aby zrobić paralizator, będziemy potrzebowali cewkę. Cewkę zakupiłem w sklepie internetowym, tak zwanym Temu, i dałem za nią 4 funty, także to nie jest jakiś tam wielki wydatek, 20 zł. Aby napędzić tą cewkę, zasilić, musimy użyć bateryjkę. Bateria 18650, akumulator, który możecie znaleźć praktycznie wszędzie. Będzie nam potrzebny jakiś mikrowyłącznik, no to czyli mamy mikrowyłącznik. Oczywiście zdobyłem go tak samo z mikrofalówki. Możecie znaleźć wszędzie takie mikrowyłączniki. Jakiś drugi wyłącznik, taki wiadomo, żeby było bezpieczniej. Kawałek takiej gumki, to możecie kupić w każdym sklepie tam meblowym. Jakaś rurka, żeby to wszystko właśnie włożyć do środka, i elektrody. Do elektrod użyję właśnie takie oto elektrody miedziane, które właśnie wyciągnę z tego kontaktu. No to zaczynamy zabawę. Ok, wszystko już polotowałem. Zobaczcie, wygląda to w następujący sposób. Także mamy baterię. To zastosowałem jednak trochę większą baterię, ale może być mniejsza, nie ma problemu. Tutaj mamy cewkę 400 000 V i tutaj mamy wyłącznik i po prostu załączamy wyłącznik. Ja widzę, że to kamera nie bardzo łapie tutaj. Spróbuję zrobić Wam z innego profilu, tak? Ok, teraz gasiłem światło, może będzie trochę lepiej. Naciskamy wyłącznik. Jest moc. Muszę Wam powiedzieć, że bateria jest rozładowana teraz. Jeszcze nie jest naładowana tam do pełnych 4,20 V. Cewka może pracować w zakresie chyba od 3 V do 6,5 V. Maksymalnie ma chyba 400 000 V, także jest moc. No to co, no to bawimy się, co? Bierzemy teraz naszą rurkę i spróbujemy to wszystko jakoś włożyć do środka, tak aby to wszystko jakoś nam współpracowało. A jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, spróbujemy jeszcze podłączyć ładowanie do tej bateryjki, tak aby ona była ładowana przez kabel USB. No to zaczynamy coś robić. Ok, już zobaczcie, rurkę sobie dociąłem. Widzicie, mam wyłącznik. Tą gumkę tak samo dociąłem, wywierciłem 2 otwory, ale niestety nie dałem tych końcówek, co mówiłem, że dam wcześniej, ponieważ no, iskra po prostu się rozchodziła nierównomiernie. No i ta bateria, którą dałem większą, zaczęła mi się palić. Zrobiłem zwarcie, no ale no co, bywa tak czasami, no nie? Zrobimy sobie takiego małego testa. Czekajcie, zgaszę światło, tak żebyście lepiej widzieli. No, widzimy. Teraz fajnie działa, iskra ładnie przeskakuje. I co? No zaraz biorę się teraz za modem ładowania. No i skręcam to wszystko i pokażę Wam, jak to wygląda. Już skręcone. Jeżeli chodzi o moduł ładowania, to mam tutaj parę sztuk. Zobaczcie, to są moduły z papierosów, no nie? Są takie, no, są takie. Ja zastosuję ten, ponieważ on ma tutaj wyłącznik. Widzicie? Tam jest wyłącznik, także będzie fajnie. Będę mógł sobie włączać i wyłączać ten paralizator. Chociaż sam nie wiem, czy to do tego będzie służyło. Ok, tak to wygląda już złożone mniej więcej. Zobaczcie, nie? Wyłącznik fajnie działa, wszystko pasuje do ręki, jest małe, kompaktowe. I przemyślałem, do ładowania zastosuję tą płytkę. To możecie kupić ją, ona jest bardzo tania, kosztuje około 2 funtów. I ona będzie po prostu sobie w środku, tutaj jakoś ją podkleję, tak żeby wszystko było ok. No nic, zrobię i pokażę. O proszę, zobaczcie, w tym momencie paralizator się ładuje. Widzicie, fajnie widać tam czerwoną lampkę. Jak się naładuje, będzie po prostu niebieska dioda się świeciła. Zaraz Wam pokażę, jak on działa. Pokażę Wam potem z bliska. Ok, no to co? No to zaczynamy zabawę, tak? Nie wiem, robię jakieś zakłócenia na telefonie. Ale kurde, powiem Wam, to ma moc.
Ma moc, naprawdę fajna zabawka. Podejrzewam, że do obrony naprawdę dobra rzecz. Nawet nie musicie kogoś popieścić, to odstrasza jak cholera, zwierzęta, wszystko. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Ok, a tak to cudo wygląda. No zobaczcie, tutaj użyłem taki korek jak do tych do butelek od tego, jak się robi wina, tak? Do butelek od wina, to tylko naciąłem. Jest ten moduł ładowania, tutaj będzie jeszcze wyłącznik, wiecie, bo musi być jeszcze drugi wyłącznik, żeby to się w torebce nie włączyło komuś, tak? No co, no fajna rzecz. Taka podręczna, zobaczcie, nie? Fajnie działa. Myślę, że podoba mi się ten projekt. Myślę, że wam też się spodoba, ponieważ jest bardzo tani. No, koszt tego całego projektu to jest raptem jakieś 20 zł. No to nie jest to tak tragicznie. No nie? Baterię nawet, dosyć słabą baterię tam włożyłem. 1500 mAh może. No. Na pewno byście chcieli, abym to spróbował na swojej skórze, jak to działa, ale wiecie co, trochę się boję. No nic. No to na razie. Żegnam i do następnego projektu.